metrem do centrum, do stacji przedostatniej przed końcem linii. Idziemy na shopping. I chcemy zacząć od Wielkiego Bazaru, a następnie tych dużych zbiorników wodnych. Lütfen ilerlere öncelik. Jak pan wtedy nazywał? Ataköy Şirinler. A dalej zobaczymy kolejne atrakcje stopniowo w miarę upływu czasu. Tak, to dojechaliśmy. Wysiedliśmy i idziemy dalej. I wyszliśmy, czy wyleźliśmy na świeże powietrze. Mogliśmy zdjąć kagańce. Monisia zadowolona z tego faktu. Niezmiernie. Ja też. To z nami widać z nami stację metra, tak, to sobie można popatrzeć. Jest studnie ciepło znowu. Jest ciepło, tak. 31 sierpnia. Pomimo tego, że rano Piotr wstał i widział jakąś chmurę. Rano było pochmurnie, tak, niewątpliwie, ale w tej chwili, jak widać, chmur nie widać. Więc zdecydowanie jest dobrze. Te tramwaje, to tu widzimy po prawo mijające się, to jest ta sama linia T1, którą żeśmy wczoraj jechali, byli do miasta. Właśnie żeśmy przejeżdżali w tym miejscu na pewno też. Tak. A teraz żeśmy pojechali metrem całą trasę prawie, że i dochodzimy, tak powiem, końcówkę na nogach. To na tym polega różnica, ale linia jest, jak widzimy, tutaj biegnąca. Co się tyczy samych opłat, to się temat trochę też tam wyjaśnił, bo na wczorajsze przejazdy nic tam się nie obciążyło z karty, a dzisiaj z kolei, jak wchodziliśmy, to się poobciążało 3,5 lira na osobę. Więc wiemy, ile to kosztuje. 3,5 lira, czyli to jest tam niecałe 2 zł. Złoty 75 na łebka dorosłego, to primo. A w sekundo to jest to, że wczoraj było ewidentnie z jakiegoś powodu za darmo. Ale to musimy sprawdzić. Pytanie, czy z jakiego powodu? Że było, to wiemy, natomiast pytanie jest, czy to było z powodu niedzieli, Czy z powodu święta. To się wyjaśni. No tu widzimy, jest lekki Meksyk. Pan Zio stoi, ale to generalnie powoduje, to jest większy ferment niż jakby go nie było, bo panowie wszyscy bardzo się stosują do reguł. W ogóle piesi, jak widać, tak, no widzimy, czerwone jest, pan Licjan stoi, piesi idą, a my jak takie dupy stoimy, tak, no ale to przywilej bycia turystą, tak, na miłe, element folklorystyczny. Panie widzimy ubrane w strojach letnich, ku lepszemu to chyba służy wytapianiu tłuszczu, tak, bo tak jak się zgrzeją, to tam się może lepiej... czarne jeszcze, ciemne. Tak, ciemne podnosi temperaturę i się lepiej wytapia potem, tak? Ta tkanka tłuszczowa przypuszczałem. A tu widzimy, jedzie autobus dwupiętrowy. Te samochody tu również jeżdżą bez uwagi, jak tam pieszych puścić, czy nie puść. W ogóle nie ma czegoś takiego, że... O, zielone to możemy paszli pazausta. Tak. Jakiś pomysł przepuszczenia pieszego na przejściu. Tu widzimy panowie Turcy, niektórzy na heban spaleni generalnie. Jest... Tak już konkretnie. Na słońca. Tutaj pan coś wiezie. Środkiem ulicy. Nie... Pytanie, jak się ma tutaj BHP do tego, czy tam inne zasady przepisów prawa pracy na temat wagi dopuszczalnej transportowanego wózka ręcznego przez jednego obywatela. Mamy hotel. Flagi dalej wiszą. Więc to pytanie jest, czy tak wisi cały rok? O, tutaj właśnie tak, ci panowie Turcy właśnie na heban spaleni. Ale w skarpeteczkach. I widzimy klapeczki i skarpeteczkach. Polski motyw. Polski motyw, tak. Mamy. Nie tylko Polacy. Jak najbardziej. No może oni od Polaków to zgapili, jest też taka możliwość teoretyczna. A tu widzimy z kolei euro 8,73 lira. Hello! No i widzimy, atmosfera jest słuszna, wyluzowana. Życie uliczne przy poniedziałku toczy się żwawo.
A my idziemy, widzimy lekko pod górkę, może nie widzimy, że pod górkę, ale opowiemy, że pod górkę jest. Tu trochę może po tych krawężniku trochę widać, że pod górkę. I pniemy się w kierunku wielkiego bazaru. Tutaj za chwilę przejdzie autobus, to zobaczymy. Mnie te dostawy pasjonują. W ciągu dnia na chodniku karton po kartonie, szmata po szmacie, widzimy dywany jakieś panowie wykładają chyba na wózeczki i będzie to potem do sklepików rozwożone. Kulturalnie logistyka, widzimy door to door, tak najbardziej się odbywa. A my idziemy dalej, choć temperaturka taka, że ho. I co ciekawe, właśnie tu widzimy pana, prawda? Pana widzimy w dżinsach. Pan jedyny egzemplarz, bo tu idzie kolejnych dwóch. No ci to tym to może trochę być zimno akurat dżentelmenom dwóm, ale generalnie generalnie zjawisko chodzenia w dżinsach nie jest zjawiskiem obcym tutaj w tym mieście. No my chwilę potrzymam. Tu widzimy, pan ma czarne spodenki, widzimy, prawda? Pan nie wygląda żeby było mu zimno. Nie z tej strefy tak klimatycznej. No i generalnie panowie tu w dżinsach, zwłaszcza młodsi tacy, w wieku Bartka na przykład, no to tak w dżinsach widzimy chodzą standardy. Stoi pan, prawda, lekko przytyty, ale też ma dżinsy. Tutaj idzie pan, tam dżinsy, tutaj dwóch panów idzie, też mają dżinsy. Jeden czarny, drugie niebieskie. Państwo mają też, wszyscy widzimy ciemne porteczki. Pan tu z siateczką też ma dżinsy, prawda? No a z 30 stopni to jest najmarniej, tak? Znaczy jest 30 parę. O, tutaj widzi pan z wózeczkiem, pan bez wózeczka, pan w maszeczce, prawda? O, pan z torbą. Wszyscy, o tutaj dwóch panów idzie, wszyscy mają dżinsy generalnie. Więc ja jedyny wyglądam jak kretyn w krótkich porteczkach, nie dżinsowych, bo ja i tak mam, czuję się, potleję po dupie i po innych elementach tamtego wyposażenia w tamtych strefach ciała, tak, jajka się gotują, na to co powiedziałaś. Więc w tych dżinsach to już tym bardziej musi być mocno, mega przyjemnie. No ale jak to widać, wszystko kwestią przyzwyczajenia. Tutaj może powolutku będziemy w kierunku lewym zbaczali. A pan też w dżinsach szedł, bo tu ma się powolutku chyba będzie jakieś wejście widać do tegoż bazaru. No bazar to jest generalnie pojęcie też ogólne, bo to jest duży teren, wielu uliczek połączonych, zadaszonych podobno, zaraz zobaczymy. Tam oczywiście w środku tam się znajduje jakaś centralna, najstarsza część, natomiast to obrastało przez lata szeregiem innych straganów na ulicach pobocznych. No i widzimy w tej chwili właśnie mamy tu bramę, prawda? Tak, Grand Bazar. I jaka tam data niedźwiedziu jest? 1481 rok. Więc parę wiosen to ma. Ja tu postaram się jakoś tak delikatnie do kamery sobie. 61. No ale jakby nie było to 1400, tak? Ja tu widzimy, mamy, prawda, różne mydło, powidło. A tu widzimy z bramka, więc ja może kamerę chwilę wyłączę, pana pilnującego nie denerwować. Musimy maski założyć. Musimy maski to raz i musimy przejść kontrolę metalową. Tu widzimy panie też ubrane na czarno, bo prawda też tak, więc wchodzimy, zobaczymy się za chwilkę dalej. Więc weszliśmy, a było się bez bólu. Pan tutaj oprócz tego, że ma bramkę, to jeszcze sprawdza temperaturę. To też taka uwaga, to jest jedyne miejsce, jedyny kraj, gdzie to się dzieje na naszej trasie. Gdzie mierzy temperaturę regularnie wszędzie. I w knajpach, i w kawiarniach, i w sklepach, i wszędzie, i na granicy. W Bułgarii, w Rumunii mieli to bardziej w zadniej części ciała. Tu zobaczcie, to jest taka duża, główna ulica. A tu jest taka seksowna, może wejdziemy na chwilę, zaułeczek taki. No wejdźmy, musimy wejść jak swoje na chwileczkę. A to jest bramka, tak? To może nie wychodź, bo wyjdziemy, tak? Ale pokazujemy taki zaułeczek. No i teraz będziemy tutaj sobie szli. Jakby chłodnie, prawda, to wygląda, czuć raczej. Tak, ozdobienia prawie jak w meczecie. Prawda? Tutaj widzimy gold i silver. Tam widzimy jakieś dywany, paski, tak, ale pytajcie, czy Yamaguchi, czy jakieś tam oszą z ptakiem na przykład, nie wiem, ale to się okaże. No ale skupmy się na dekorze tego. Wygląda to bardzo ciekawie. Pilnujemy oczywiście torebek. Tak, tu pan ma paski, tak. Co mówi się Yamaguchi paski, tak.
Jak są Yamaguchi paski, to jest chwała za to. No mnie intryguje tylko jedna rzecz. Jak oni wszyscy tutaj zarabiają na chleb takie ilości tych straganików. I w sumie sprzedają bardzo podobne rzeczy tak naprawdę. O, tutaj ładne rzeczy, ładne lampki. Tak? Lampy są fajne, nawet mega fajne. Tu jakieś kolejne. O, to tak. No, wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Pan się chciał wbić na Facebooka, na wizję. No może go umieścimy, tak? Widzimy kolejne wejście, bo kolejna bramka i kolejny pan. Oj tam mierzący. To co, może w lewo pójdziemy lomiany, żeby w tej starszej części się tam powbijać troszkę. Pan tutaj wodę lał, o widzimy. Tak, do pokoju. No. Niedźwiedź wzbudza ogólne zainteresowanie. Widzisz, portable, tak. O, tu masz szybiki niedźwiadku, widzisz, takie. Różne seksowne, tak, i widzisz tutaj. Nie mi się to mega podoba, fajnie to oświetlone jest. Tu fajna podłoga też taka dziwna jest. O. Zakoki. No. Tak jest typowo jakby. No jak mówię, panowie muszą zarobić, bo oni muszą być aktywni, bo by na ten czynsz nie zrobili. Nawet widzisz, mamy jakieś różane cudaki. Poprzeczna uliczka. A my dalej. No niedźwiedź z Buda, widzę tutaj. Ewidentne. Do każdego tak państwo tak. Do każdego, tak welcome, no do mnie tak nie mówią welcome, do ciebie mówię welcome, no ale wiesz. No ale dobrze, no niech tak będzie. Tu jest zakaz czego? Fajczenia, tak? Zakaz fajczenia, ale kamerować chyba można, bo nikt mnie nie goni na razie. No więc chyba nie jest źle. No idziemy dalej. Tutaj pewnie jakaś budka strażnicza dla dozoru całej tej imprezowni. A my idziemy dalej, tak? Jakieś tutaj są takie. O, tutaj jakieś... Widziałeś, tam było nice price. A tutaj zapaszki, tak? Paski. Tutaj. O, to ja wiem. My kupimy za wierciance może jakąś torebkę. Markową. Ale to nie Yamaguchi, jak się nazywa, tak, torebki takie markowe. Jak się nazywa ta firma? Ja zapomniałem, no. Ja sobie potem może przypomnę, bo zapomniałem, jak się to nazywał. To takie markowe, że... O, Louis Vuitton, tak, Vuitton, Louis, tak, oczywiście. Brawo, no to takie trzeba kupić, oczywiście, no, okej. Widzisz. O, i takie czewiki, takie laczki seksowne. No to full sex, to jest full sex faktycznie. Ale pan widzisz, jedzie z towarem. Nie, po towar jedzie. Takie tak, poteczki, rybaczki. To jakieś apaszki chyba. No. Tu żeśmy sobie wyszli na taką część otwarciejszą, bez dogaszenia. Prawda? No to widzimy się, tak jak mówię, dzielnie takie części bardziej czy mniej oficjalne. Acz handel też tu widzimy dalej trwa. Na tych uliczkach. Nie ukrywam, tam to z tym zadaszeniem miało swój urok. I teraz pójdziemy w prawo, bo to myślę mały skraweczek żeśmy przeszli. Natomiast przejdźmy tutaj. Panowie tutaj niedźwiedzia małego zaczepiają super ofertami. Kto że przymierzała i kupowała i chcą dokarmić, bo widzą, że taki niedźwiedź jest z tej Polski zabiedzony, przyjechał. Chcą go dokarmiać słodyczami tu różnymi delikatesami swoimi. A tutaj niewątpliwie blondynką łatwiej jest na tym targu. O, może sobie pójdę na jakieś piwo, a ty byś tu samo poszła negocjować, może miało jakiś, wiesz, tutaj atut handlowy, no nie wiem, a to może przeszkadzam. Psuję ci te deale. Próbujemy tu w prawo pójść teraz, proszę państwa. Widzimy kiciusia pod stolikiem, czającego się na jakiś tutaj... O. No tak jest ten kiciuś taki większy, kiciuś nawet. No, tutaj pan na korku. O. Idziemy w dół. Tak.
Tutaj panowie też na motorku. No nie wiem, spróbujmy jeszcze uliczkę w dół i tam pójdziemy w prawo. O. Piotruś mnie namawia, żeby jednak taki strój. Taki strój, tak? Tylko, że czarny. Czarny. Jakbyś tak do metra w takim stroju przeatakowała, to myślę, że by cię od razu zaresztowali jako potencjalnego terrorystę. Ku radości. Że masz tam pod bają, czy jak się fachowo nazywa, jakieś pasy ten z bombami czy innymi granatami. A więc no niewątpliwie mogłoby być ciekawie. O, pan jedzie na motorku, to może sobie pana puścimy, żeby nam z tyłka nie zrobił garażu. Jeżeli jedzie z górki. Na pazurki, tak. Może pokażemy górę tutaj, tak, elewację powyżej. To co, tu może w prawo pójdziemy, proszę pani, co? Spróbujemy się wbić ponownie na ten cały bazar zadaszony. Odnaleźć kierunek naszej podróży, bo ja tu się już lekko zakręciłem. Mam wrażenie, że w tej chwili idziemy w kierunku południowym, tak mi się wydaje bynajmniej. Musiałbym się ze słońcem skonsultować, ale licząc wszystkie skręty, jakie żeśmy zrobili, a zakładamy, że były pod kątem prostym mniej więcej, no to byłby kierunek południowy prawdopodobnie. A, tu jest taka ciekawa część, proszę pani, ze słupkami. O. Ty patrz pod nogi, bo tu tak troszkę równo jest, żebyś sobie jak sobie, ale żebyś niby tej historycznej podłogi nie uszkodziła. Tak jest. Bo jak orła wyrżniesz, zająca złapiesz, to możesz tu potłuc ten beton. Jeszcze chociażby, żeby nie złapała, to może byłaby Korzyść, tak? zajęta. Tak. Tu widzimy historyczne te tak. No próbuję, pójdźmy kawałek dalej, tu się można naprawdę pogubić. No, ale my może damy radę. Po zapachu. Czuję takie zapachy, te fajki czuję teraz akurat, poczułem. Było. No przypuszczam, że to jest jakaś ta część chyba najstarsza, prawda? No widzisz, futerka są. Milusie seksowne, to może pójdziemy jeszcze troszkę w górę. No bo tak. Wolno mu, nie? Właśnie żeśmy zaliczyli pierwsze negocjacje z panem bluzy dresowej z kapturem przez głowę. Z ciekawości powiem tylko tyle, że zaczynało się od ceny pułkowej chyba 250 lirów, a jak żeśmy już wychodzili, to pan krzyczał za nami 150, więc schodził stopniowo z tej ceny, więc to też oznacza jakiś potencjał do negocjacji, tak? Acz no, totalnie nie moja bajka, mnie takie handlowanie się totalnie nie jara, no ale jest to element egzotyki, więc warto tego doświadczyć. Wyszliśmy na ulicę, na świeżą przestrzeń i idziemy w kierunku cystern, tak? Podziemnych cystern, żeby je zwiedzić. Taki kolorowy jest taki już jak na Kubie prawie.
Yerba mata. No, gdzieś tu teoretycznie powinno być to wejście do tej całej cysterny. Zobaczymy gdzie, a tu może pan gdzie stoi, tak? Chyba tam jest wejście, tak mi się wydaje, tak? Tak jakby to wyglądało. Tak, to raczej sobie tutaj. Tak. Tak, tak, to tutaj będzie. Ewidentnie tu będzie, tak. Tu będzie ewidentnie. To weszliśmy, tak? Idziemy po schodach w dół. Zapach wilgoci seksownej, grzyba i pleśni. Ja tu czuję. Jak tutaj niedźwiadek czuwa, ale prawda? Tak. Konkretnie wali. No, może to było kiedyś, jak nie było pandemii, a teraz generalnie to jest koniec. Nie wiem jak tu mamy iść dalej. Jakaś strzałka była tam. No a tak tutaj bym powiedział jest dość ciemno. Spodziewałem coś tu więcej widzieć, a tutaj, przepraszam, no to właśnie ta woda niby tam jakaś jest. No to jakieś resztki zostały podobnoż tej wody. Ale powiem otwarcie, ja też bym powiedział, szczerze powiem. Teraz jakieś postaram sobie zdjęcie z HDR-em, ale samą kamerą to tutaj jest naprawdę gówno widać. Klimat, można się oczy przyzwyczają za chwilkę, ale no, szału nie ma. Tutaj wrzucić, tutaj może niekoniecznie, bo tu śmierdzi. No i co, to są niby te kolumny, tak, z jakichś tam różnych pozwożone świątyń greckich, rzymskich i skądś tam jeszcze. Są różne style. Recycling, żeby podtrzymać te konstrukcje. Trochę jest coś bardziej poświecone. Tu niby woda była, tak? W tym zbiorniku przytrzymywana. Teraz to Stąd te pomosty są, żeby chodzić powyżej. A teraz idziemy podłogę już w miarę suchą. w zasadzie kałuże są. W zasadzie tak. No bo to akurat właśnie niby ta płacząca kolumna, pokazująca niby łzy spływające po jej bokach. A to jest ta meduza niby, tak? To jest ta meduza niby, oho. To jest ta meduza. Tak, że łepek odwrócony ma niby, tak? Ta meduza. No może i tak, no może i tak. No. Aczkolwiek i też niewiele widać. Tak. Spróbujemy na zdjęcie zrobić, ale... Jak widać, nasz tramwaj wczorajszy jeździ w tej ZT. Wyszliśmy tutaj sobie z cystern, z tej mańki. A z tej wchodzili, czyli widać z tego, że cysterny są tutaj pod nami, ewidentnie. Tak, gdzieś sobie można wyobrazić. A zaś się przebijemy tu przez te kordony policji, z zasieków, zapłotków i tak dalej na plac, gdzie właśnie jest Hagia Sofia i błękitny meczet. Przypuszczam, że są jakieś takie obostrzenia, jeżeli chodzi o dostęp, będą takie bramki na pewno i tak dalej. Zaraz zobaczymy, jak się przez to przebić, bo na razie wygląda to dość jak w Rzymie na placu tym pod Świętego Piotra przed Watykanem, tak, że nie było tak, co można było przejść, się chciało. Już się czerwone widzimy jest, a wszyscy sobie spokojnie idą i się nie przejmują za bardzo. A pan policjant siedzi, patrzy po wesele, więc to jest w tym wszystkim najbardziej ciekawe i egzotyczne, żeby nawet jeden. I ma nawet traffic police napisane na tym, czy policji, tak, no ale więc zobaczymy. My czekamy dzielnie, widzimy czerwonym. Pokazujemy, że Polska to jednak praworządny kraj.
gdzie się przepisów przestrzega. Nawet jak... No tak, akurat nie są durne, ale ten... Ale są. O, zielone, to możemy iść. Tu nie jest animowany. Nie ma ludzika animowanego. Nie ma. Szukamy wejścia na plac. Tu taka policja, tu inna policja. No policji tu jeszcze jakieś ijo jedzie. Ale masz w 3 kolorach. A bajeranckie jakieś takie, jakiś ważny ktoś jedzie tym samochodem pewnie. A uwaga, tutaj zasłonili barierkę. My już nie będziemy jako zwykły plebs. Musimy iść jakiegoś wejścia. Czy możemy tu wejść? Jak to? Nie wiem, jak to jest. Jacku, chyba się będziemy kręcili za chwilę, to się kręcimy, tak? Kręcimy się, siedzimy na ławce. Bo począłem, bo kończyłem nogi rozbolały, żeśmy na ławce usiedli. Wyszliśmy z tych cystern. Nie rozbolała noga. Nie tam cię będzie za młoda laska jest. Ważne jest co innego, żeśmy wyszli z tych cystern, ździebełko co? Zasztorowani, zagustowani. Bo tak to wyglądało w przewodnikach tam i w ogóle, natomiast raz, że śmierdziało pleśnią grzybem, a dwa, to powiedzmy jeszcze to No może zrozumiałe. zrozumiałe, ale ciemno generalnie, niewiele widać. Panowie wody w ogóle, panowie gonią, że zdjęć nie wolno robić. No i tak tam parę zrobili, wszyscy robili koło komórkami, ja tym moim sprzętem, no ale co było widać, to było widać, że tam nie było wiele widać. Może tam się jakieś zdjęcia uda, jakieś mało wiele obrobić. Więc tak naprawdę szczerze to chyba jednak nie polecamy. Może warto wejść zobaczyć, aczkolwiek 15 zł od głowy to można chyba na coś ciekawszego tutaj spożytkować. Więc teraz siedzimy, tylko odpoczywamy. Tak jak bazar raczej zrobił dla nas wrażenie, tak. Tak. In plus tak to zrobiło in minus, tak, dokładnie tak. Więc teraz, żeby może wyjaśnić słówko, co tu się dzieje. Tutaj na wprost nas jest Hagia Sofia. Tam postaramy się wejść, o ile wpuszczą tego niedźwiedzia małego z tymi ramionami odkrytymi i kusą spódniczką. Tak. Nogami na heban, a la Marcin. A z kolei za mną generalnie jest, nie wiem czy to widać, jest błękitny meczet. I tam też postaramy się wejść za kolejne parę chwil, tak? Zobaczyć trochę do środka. No, tutaj widzimy ławka jest na tyle ciekawa, że wszyscy koło nas zdjęcia robią. Tak, więc tu widzimy są selfie w różnych kombinacjach, w podskoku, w rozkroku, w wysiadzie, przysiadzie i tak dalej. Proszę Państwa, co widzimy robią, tak, nie. No, ale generalnie jest niebo bezchmurne, wiaterek, miło w pupcie dmucha, więc w sumie narzekać nie mamy prawa. Niedźwiadek, tu widzę tak, zwierza fotograficznego obudził we sobie. Tak, uwiecznia się oczywiście głównie. Takie, no, takie to narcystyczne stworzenie jest. No, ale też jakieś zdjęcia nawet zrobiło. Wow, no po prostu szał. No, Facebook zapłonie, jak tam to tam niedźwiedź wklei, tak. A tutaj widzimy, tutaj sesja, tu pani, patrz, pani już depozycję przyjmuje, tak. No. Piotruś zdjęć nie robi z słonicy, więc... Pani, to gdzie pani teraz? Nie wiem, czy jakaś rodzina, czy to coś, ale nie. Pani się wypięła teraz do kamery. Pierś do przodu, wiesz. Tu popa do tyłu, tak. Nóżka z ten. A może byś też tak chciała, takie zdjątka, to ja tutaj wiesz... Myślę, że... Porobię, nie? Nie chciałabyś takich zdjątek?
wiem. Nie trzeba być pięćdziesiątek, tak? No dobrze. Spędzimy Pani, robi Panu zdjęcia. Jak ja to mówię, robi te zdjęcia z wysokości członka, żeby Panu, że tak powiem, jak chciałbyś wydłużyć, tak? Ale to chyba wzrost miałeś na myśli, tak? Żeby Pan wyglądał wyższy, tak? No, ale Pan takie miał pozy, to akurat chyba mi się nie udało, nie zdążyłem nakręcić, ale takie były pozy jakby 2 arbuzy, takie wirtualne, trzymał pod Znaczy pan napakowany rączkami, jest, no Pan nie napakowany jest, tak? widzę. No ale arbuzy trzymał takie właśnie, więc generalnie tutaj są różne ciekawe Zjawisko. konfiguracje, a tutaj dalsza Pan sobie grzywkę poprawił, bo Panu grzywka w oczy zaczęła wchodzić, więc to poprawił. Poprawił, bo Panu grzywka w oczy zaczęła wchodzić, więc to poprawił. Od tego wiatru mu. Thank you, tutaj widzimy, chłopcy sprzedają wodę. Tak. Tak, po jednym litrze, 50 groszy za butelkę. Tutaj panowie się też fotografują. O, tam pani pokazuje te panu zdjęcia. Niedźwiedź nie miał sensu. Ja, bo myślę, to byś musiała, nie wiem, chyba z dronem z góry, żeby mnie obniżyć, bo bym zasłaniał cały ten przybytek, tak, tutaj, no. Więc to raczej by ten musiało tak się odbywać, chyba, nie? No dobrze, no to tak by to wyglądało, proszę Państwa. Tak. Więc tak by to wyglądało. Pan sobie butelkę, widzisz, ładnie. Dobra, panowie tutaj dalej. Ładnie. Sympatycznie. Obok ciebie stoi, tak? Widzę, że pani obok mnie stoi. Widzę. Ty mapę wzięłaś, schowałaś? Czy... Udało ci się wstać, powiedziałaś, tak? To co, idziemy tutaj? Idziemy. Postaramy się coś tutaj sobie pozwiedzać, tak? No dobrze. Znaleźć kosz. Kosz, dobrze. Idziemy kosz znaleźć. No dobrze. Jest takie miała, nie wiem czy widać jeszcze, takie miała prześwitujące to wdzianko, tak, generalnie. Ja się zastanawiałem, czy ona tutaj wchodziła do tego przybytku w takim stroju, bo to no ramiona miała, nie wiem czy ramiona miała też odsłonięte. Długość była niby słuszna, gorzej było z transparencyjnością tej kiecki, tak? No dobrze, no. Próbujemy wejść do Hagi Sofii, tak? Ewidentnie koce modlitewne, jak rozumiem. Widzisz, że są stópki, żeby nie wchodzić, albo że wchodzi w stópkach bosych, bez ciżemek, któryś innego obuwia. Więc tutaj proszę się tego nie pytać, co to są za szmaty, tylko to są kocyki, dywaniki, maty modlitewne. Ja się nie wiem, czy coś na głowę nie powinnaś teoretycznie założyć. Jakbyś tu panie, czy państwo akurat ramionka przykrywają. Ale to niby się gdzie kupuje? Nie wiem, chyba tam. No chodź zobaczymy. Kupimy jakieś seksowne wdzianko głowy. Ja popatrzymy, tak, no, proszę Państwa. Tak wygląda Monisia po konwersji religijnej. Generalnie. No po prostu jakby powiedział wirujący seks po prostu, no. Jak załóż jeszcze tutaj to. Choć koronawirus już na pewno nie dopadnie. O, tutaj nie, obowiązkowo się zawiąż. Tak, o. Nie, no teraz to już po prostu tu kokarda, tam kokarda. Wow. Tylko żeby ci włosy ci się, mi się trochę wydaje, plączą z tym. Ja ci może potrzymam, to może byś ty widziała, co to będzie zwiedzała za chwilę, bo tak się oputasz, że zaraz se zęby wbijesz z powodu. O. Ktoś przed koronawirusem w tej chwili
zabezpieczona lepiej niż pielęgniarka zawodowa w Polsce. No, wow, no po prostu teraz to już faktycznie powinno się udać. Pytanie, czy mnie puszczą? Ale ty na razie, niedźwiadku, wyglądasz po prostu rewelacja. Rewelacja. Ale przynajmniej kolorystycznie jest O dobrany. tak, to tutaj trzeba przyznać, że jest harmonia kolorów. No, spróbujemy wejść. Spytamy się pana, czy jest na OK. Tak mam nadzieję, że jest OK, no. Tak jest. OK now? Chyba OK now. Mamy już tutaj się... Nie zwróć uwagi. Bo już nie budziła się obiektu pożądania, tak się wyrażę. No dobrze, idziemy. U nas chyba jest wstęp, jest chyba darmowy, mam nadzieję. I to jest bonus, powiedziałbym. Musieliśmy za wziątko zapłacić. Aczkolwiek tu się jeszcze może okazać, jakie są niespodzianki jeszcze jakieś. Właśnie nie wiem, jak to będzie. My chyba nie, no. Chyba nie. Jakbyśmy chcieli tam wejść do środeczka, chyba tam modlić się. To my nie chcemy się modlić, tak? Tak, to. Po drugie jest ryzyko, jak ja bym zdjął moje. Jak ja bym zdjął moje, to byłby atak chemiczny ogłoszony, więc to raczej chyba nie jest dobry pomysł. Byłby atak chemiczny ogłoszony, nie bombowy. Nie mam pojęcia, co to jest, niedźwiadku. Ale tutaj, chodźmy. No jest ogólnie, powiedziałbym, ciekawie, o. Tak, tu jest, widzisz. Tak. I co? I to tyle zwiedzania? Bo tu jest już exit. Mamy wdzianko za 10 zeta. I już. No, chyba już. Młode oczy dostrzegł, że tam jest coś napisane na tej ścianie. Natomiast ja nie wziąłem niestety okularów, więc tego nie przeczytam, bo nie widzę. Ja Z tej okularów nie potrzebuję, ale ja perspektywy. nie jestem tutaj. No a teraz masz takie aplikacje, żebyś przyłożyła komórkę i Google Translate i by ci przetłumaczyło, wiesz? Taka to technika. Ja teraz masz tak, jak zawodowy terrorysta po prostu. Ja bym teraz... Się czuję sam seks. No sam seks jak sam seks, ale terrorysta jesteś już zawodowy. No dobrze, to myślę, że idziemy dalej. Ja myślę, że to wdzianko trzeba zostawić na przyszłość. No po drugie raz do tego błękitnego meczu to na jeszcze przyszłość spróbuję. w ogóle A w ogóle to są drogą na przyszłość, tak jak tak, na potomności, bo to. Na przyszłość, jak będziemy gdzieś jeździć, to Tak. zabierać takie cudowne. Nie, to będzie stały element wyposażenia samochodu. Tak, o właśnie. Obok gaśnicy, Dokładnie. apteczki, trójkąta Strój terrorystyczny. będzie strój terrorysty dla niedźwiedzia, żeby mógł się, prawda, przywdziać. To jak najbardziej będzie strój, obowiązkowy element wyjazdowy. Z całą pewnością. Ja mogę się zapytać. No troszeczkę tak. Myślę, że na pewno jest to dobry pomysł. Tutaj się troszeczkę rozdziej.